Dzień dobry, nazywam się Kaja Klimek, a to jest konkurs filmów krótkometrażowych na Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni. W tym roku spotykamy się głównie w internecie, a nie w Gdyni, ale za to mamy okazję porozmawiać ze wszystkimi reżyserami i reżyserkami 27 filmów z konkursu. A dzisiaj moim gościem jest Robert Kwilman, reżyser filmu Uderzenie. Dzień dobry, cześć, witam Cię serdecznie w naszym studiu. Mam nadzieję, że masz się dobrze i porozmawiamy trochę o Twoim filmie, który znalazł się w konkursie. Jak ja go oglądałam, to sobie myślałam, skąd ta historia do Ciebie przybyła, bo to jest tak bardzo konkretne i namacalne, co tutaj łączy Twoich bohaterów, czyli Ewę i Artura, że bardzo tak, to była moja pierwsza myśl, skąd on to wziął? I chciałabym, żebyś mi trochę o tym opowiedział. To znaczy najpierw chciałem po prostu zrobić film o bokserze, który walczy z dziewczyną. I szukałem sposobów na to, żeby doszło między nimi do walki i zastanawiałem się, czy to powinna być walka na zawodach, czy w trakcie sparingu, jakby stąd w ogóle wynikł jakby ten pomysł. No ale chyba pytasz raczej o ich relacje, tak? O to, co jest między nimi. No, trochę o punkt wyjścia, ale też no, to się rozwija. Kiedy ta myśl się już pojawiła w Twojej głowie, no to zacząłeś pewnie jakoś z tym pracować. Takie pomysły też u nas pracują mocno, więc jestem ciekawa też tego procesu, tak? Jakoś, nie wiem, intuicyjnie to przyszło. Trudno powiedzieć. Dobrze, to porozmawiajmy o boksie, bo jednak faktycznie jest to bardzo mocna dyscyplina sportowa. Ja lubię oglądać filmy o sporcie w ogóle, to jest jakby taka rzecz, która jest mi bardzo bliska, więc powiedz mi, skąd ten boks w ogóle, jakby, czy to jest jakieś Twoje zainteresowanie i doświadczenie życiowe, jak to działa? Tak, więc zacząłem chodzić na boks kilka lat temu i tam się okazało, że to jest zupełnie normalne, że jakby ja na przykład trenuję z dziewczyną i że my się bijemy pod koniec, właśnie mamy jakieś sparingi. I jakoś tak mój brat bardzo dużo boksował i chodził na zawody i poczułem, że to jest takie bardzo, że mnie to porusza bardzo mocno. Jak widziałem, jak on na przykład na zawodach z kimś walczył, to było dla mnie bardzo, bardzo silne przeżycie i chciałem jakby jakoś użyć to może w filmie. No i zainteresowałem się bardzo tym boksem. A z jakiegoś powodu szukałem po prostu sposobu, gdzie jest to coś takiego nowego, znaczy coś takiego, co mnie bardzo jakby, co można by użyć jakoś takiego oryginalnego w tym boksie, bo już tyle filmów bokserskich powstało. Potem okazało się, jak zacząłem nad tym pracować, że już istnieje film, który się nazywa Girl Fight, amerykański, który jest dosłownie o tym, że jest dziewczyna, która chce być bokserką, i poznaje chłopaka, który też jest bokserem i oni na koniec mają swoją walkę zawodową w ogóle, więc tak. A to jest w ogóle bardzo ciekawe wyjście ze strefy komfortu, nie? Że jednak całe życie chłopakom się mówi, nie wolno bić dziewczyn, a tutaj jednak trafiamy w sam środek takiej sytuacji, gdzie, no tak jak mówiłaś, że to jest jednak normalne zupełnie, że te zasady gry na ringu są zupełnie inne niż w życiu. I to jest takie interesujące napięcie, nie? Bo to jest sport. Znaczy jest w ogóle walki kobiet z mężczyznami są jakby źle widziane i jakby jako widowisko to raczej nigdy nie udało się tego jakby na poważnie zrobić w historii boksu. Ale to też wynika z tego, że po prostu w sporcie w ogóle rywalizacja kobiet z mężczyznami jest jakby jest nie fair. Z fizjologicznego punktu widzenia. Jasne. Inna siła, inne warunki, tu wszystko się nagle nakłada. Nawet jakby przeciąć dwie kategorie wagowe, to i tak to nie będzie do końca wyrównany pojedynek. Bardzo to ciekawe. Nie miałam pojęcia, że kiedy się trenuje boks, to można z przeciwnikiem innej płci też stanąć w szranki i się sparować. Mi się wydaje, że to jest trochę nowe, bo kiedyś nie było po prostu tyle kobiet bokserek. A teraz wszędzie jest, w klubach bokserskich jest prawie tyle samo dziewczyn, co facetów, więc to jakby w naturalny sposób przychodzi, myślę. No do tego sportu to jest taki sport, do którego faktycznie dużo rzeczy może nas przyciągać. Ta możliwość jakby takiego wydania z siebie tej nagromadzonej energii, czy czegoś w tym guście. Pewnie o tym też myślałeś, kiedy pisałeś o tych bohaterach, prawda?
Tak, tak. Że tam dosyć dużo buzuje. A powiedz trochę o swoich aktorach, o Mai Wolskiej i Patryku Zdebiku. Czy długo ich szukałeś, czy to są ludzie, którzy mieli doświadczenie bokserskie również? Jak to tutaj zadziałało? Długo ich szukałem. Maję wybraliśmy najpierw Maję. Znaczy w ogóle wśród bokserów najpierw szukaliśmy aktorów. Tylko to się okazało bardzo skomplikowane i ci bokserzy i bokserki, którzy już jakby na jakimś poziomie trenują, to nie bardzo są gotowi poświęcić tyle czasu, bo to jednak jest dużo czasu, żeby nawet na krótki film nie są gotowi tyle poświęcić czasu i wysiłku, żeby zagrać. Nawet i spotykałem się i oni byli chętni i kilka osób naprawdę było fajnych, tylko jakoś to się nie udało, a w międzyczasie z Mają się spotkaliśmy. I Maja już tam mówiła, że trochę ćwiczyła, więc ona była po szkole w Krakowie, dopiero co skończyła, więc zgodziła się po prostu poćwiczyć na potrzebę filmu przez kilka tygodni. A Patryka przypadkiem z polecenia dostaliśmy do niego kontakt. No i okazało się, że on już był jakoś zawodowo w ogóle i tak dalej. I okazało się, że jak się spotkaliśmy, że on jest gotowy i chętny i bardzo dobrze boksuje. Faktycznie też chemia między nimi jest dosyć wysoka, ten film tego wymaga. Co było dla Ciebie ważne jednak w opowiadaniu o tak intymnej relacji między młodymi ludźmi, bo oni mają 18 lat, są młodsi od Ciebie, dużo młodsi ode mnie i to jest jednak wyzwanie, żeby pokazać relacje między nimi również w takim fizycznym sensie. Jak z nimi o tym rozmawiałeś, jak się do tego też przygotowywałeś jako reżyser? No jakby wcześniej myślałem, że to przyjdzie łatwo ze względu na ten boks, że to pomoże nam. Że jakby bliskość fizyczna w trakcie treningu jakoś przełamuje jakieś bariery i byłoby łatwiej potem im jakby nawiązać jakąś taką relację udawaną, miłosną tam na potrzebę filmu. Ale to jakoś to nie zadziałało w ten sposób jednak. Więc na inne sposoby szukaliśmy. No dużo czasu po prostu ze sobą spędziliśmy i to chyba mogło pomóc. No tak, a to w ogóle ciekawe napięcie się tutaj wytwarza, że niby oni są cały czas jakby w kontakcie ze sobą, ale że to jest jednak zupełnie inne pole gry, że tak powiem, gdy mowa o ich relacji erotycznej. No bardzo ciekawe w ogóle. A powiedz mi jeszcze, czy właściwie kiedy pracowałeś już z nimi nad tym filmem, to czułeś, że Twoje intuicje takie, które sobie w tej historii zapisywałeś, sprawdzały się w kontakcie z aktorami? To jest zawsze ciekawe, bo mówi się tak, że film powstaje raz na papierze, drugi raz na planie, a później trzeci raz na montażu. Więc też jestem ciekawa, jak ty się na to zapatrujesz, mając już to doświadczenie pracy nad tym filmem za sobą. Jak to zadziałało tutaj? Chyba dużo zmieniliśmy pod nich przed zdjęciami też. Ale znaczy to jest dużo zmieniliśmy trudno teraz powiedzieć, ile z tego, co było na samym początku zostało, a ile w końcu. Myślę, że jest tak jakoś 50-50. Okej. No nie będziemy tutaj miarki do tego przykładać, po prostu jestem ciekawa, na ile ta weryfikacja założeń jednak tutaj przebiegała, bo to trochę zawsze tak jest, nie? Okazuje się, że kiedy już to, co wymyślone, spotyka się z realnymi osobami, jakimi są aktorzy, to się może zmienić. Więc gdzieś to mnie tutaj też zainteresowało. Jest taka jedna scena w tym filmie, która bardzo mnie przykuła i to jest scena, w której coś w oddali wybucha. Wiem, że tak pytanie, co autor miał na myśli, no to nie jesteśmy w liceum, żeby tutaj jakoś, chociaż trochę jesteśmy, bo jednak to jest opowieść o młodych ludziach, ale bardzo jakoś tak mnie to uderzyło. Opowiedz mi trochę o tym pomyśle, żeby gdzieś to tutaj się działo. Co to właściwie jest? No nie wiem, chciałabym jakoś się spotkać z Tobą poprzez to. No oczywiście są rzeczy, które jakby wyszły lepiej, gorzej w filmie i podczas montażu po prostu tam nie miało być wybuchu, to nie było zaplanowane. Tam miało coś spadać z nieba, było zupełnie jakoś trochę inaczej to wymyślone. To nie wyszło za bardzo.
I tak Mm. z opiekunem, z Łukaszem Barczykiem się zastanawialiśmy i on wpadł na taki pomysł, że to byłby wybuch właśnie tam za oknem. A tam Mhm. miało coś padać z nieba, jakieś, też to było takie Mm. jakieś nieokreślone, jakieś, i tak. No, i jeszcze nam się trafiło właśnie, że na jednym z tych ujęć, gdzie to miało coś spadać z nieba i dziewczyny reagowały nad wodą, to tam błyskawica błysnęła po prostu Mhm. podczas ujęcia, więc jakby chyba pod wpływem tego fragmentu tam Łukasz zobaczył, że tam może być ten wybuch, żeby pomnożyć to i no Mhm. jakoś tak potem poszliśmy na całość z tym pomysłem. Nie, no to jest akurat super, bo gdzieś to, oczywiście każdy sobie to może odczytywać na swoje własne sposoby, ale sam fakt, że twoim opiekunem był Łukasz Barczyk, tutaj dużo wnosi, bo to jest twórca, który jednak ma takie formalne bardzo też pomysły w swoich filmach, więc przypuszczam, że że to podkręcił, nie jest dla mnie jakimś wielkim zaskoczeniem, ale muszę ci powiedzieć, że to bardzo działa. Nieważne, co to się tam wydarzyło, jak miało być, czy miało nie być, ale efekt jest piorunujący, dosłownie rzecz ujmując. Także gdzieś to tutaj zagrało. Powiedz mi jeszcze, bo w Twoim filmie poza głównymi bohaterami też jest cała grupa bardzo młodych ludzi i opowiadanie historii o młodych ludziach no, wiąże się z różnymi wyzwaniami. Jak Ty na to patrzysz? Co dla Ciebie jest w ogóle ważne, kiedy Ty się przyglądasz bohaterom, którzy są no, trochę młodsi od Ciebie, to na pewno. No to Jakie może to... właśnie wracając do tego pytania, jak się pytałaś, ile tam było Mhm. zaplanowane, no to trochę więcej chcieliśmy na początku właśnie opowiedzieć też o tych innych ich znajomych. Mhm. Tylko jakoś w montażu okazało się, że nie ma miejsca trochę w tym filmie na to, że oni nie są wystarczająco powiązani z tym problemem Artura i Ewy. Więc trochę z tego musieliśmy zrezygnować. Tam jest taka postać Seby na przykład, tego kolegi, co jeździ skuterem. No. A, a Seba, czyli to Oskar go zagrał i kręciliśmy w szkole, w której Oskar się uczy, bo tam jakoś spędziłem z nim kilka dni z jakimś takim małym dokumentem w jego szkole i tam filmowaliśmy. No i staraliśmy się też w filmie użyć trochę tych rzeczy, które dokumentalnie udało się zaobserwować w jego szkole. Mhm. Ale wiesz, bardziej mi chodzi o to, kiedy ty myślisz o tych młodych bohaterach, to co właściwie jest dla ciebie taką wskazówką podczas pracy z młodymi ludźmi, bo to jest zawsze bardzo ciekawe. Niektórzy próbują opowiadać o nastolatkach, tak jakby sobie wyobrażali, jak nastolatek może się czuć, a inni bardziej patrzą na nastolatków jako określone osoby już bardziej, nie? I gdzieś bardziej to mnie tutaj... To ja bardzo raczej podchodzę tak, że trochę im zazdroszczę i chciałbym być taki jak oni. Znaczy, Czyli też być nastolatkiem jeszcze, chociaż to już trochę za późno. nostalgia za czasami, które przeminęły. A to tego bym się nie spodziewała, bo twój film jest bardzo taki jednak osadzony w tym, co się tam dzieje, a nie ma takiej wizji, że jakby gdzieś tam młodość jest takim super czasem. W ogóle tego tak nie widziałam, ale to interesujące, że z takich emocji się to wzięło. No. Mówiłeś na początku, że filmów o bokserach i o boksie jest całkiem sporo, ale masz tak myślisz o tym sporcie jako faktycznie takim polu, na którym jeszcze warto by było coś eksplorować, czegoś tam ci brakuje? Bo ten film jednak jest trochę o czymś innym niż zawodnicy, którzy przygotowują się do kolejnego występu na ringu i chcą coś zdobyć. Więc jakie masz w ogóle przemyślenia w takim szerszym polu na temat filmów sportowych? Mógłbym dużo akurat na ten temat, bo piszę pracę magisterską. To powiedz coś o tym, to ciekawe. A przedwczoraj była walka Mike'a Tysona po tam 20 latach. Też ciekawe. Ale no, bo boks był od samego początku kina, istniał boks. Edison nawet zamawiał filmy o bokserach. Większość wielkich filmowców robiła filmy bokserskie i do tej pory się robi filmy bokserskie, pomimo faktu, że nie jest już taki modny boks, bo MMA jakoś przejęło trochę ten pierwszy plan. Ale ja piszę o tym, że jest po prostu w sytuacji bokserskiej dwóch osób, które stają naprzeciwko siebie, żeby walczyć na ręce i bić się po twarzach pięściami. Jest w tej sytuacji coś
bardzo silnego dramaturgicznie, co oni wszyscy to widzieli. Hitchcock, Chaplin, oni wszyscy to po prostu, Kubrick też bokserów miał, oni wszyscy to mieli i jedyne co, no to jest trochę tak, że mało kobiecych filmów jest o boksie. To jest taki, że tego jeszcze nie ma tak dużo, myślę. Ale myślę, że po prostu to jest uniwersalne, bo to jest pojedynek fizyczny, więc jakby ten boks ciągle będzie w kinie, myślę. Faktycznie, ale to przełamywanie, które ma miejsce w Twoim filmie, że to jednak jest relacja, która toczy się też poza ringiem i ma taki intensywny, emocjonalny wymiar i jest ta rywalizacja trochę i właściwie też udowadnianie sobie rzeczy nawzajem, to tutaj mocno wybrzmiewa. Gdzieś to faktycznie działa. Dobrze, bardzo dziękuję Ci za tę rozmowę, Robercie, i za ten film, który gdzieś zostaje pod skórą i trudno się o nim może momentami rozmawia, ale trzymamy za Ciebie kciuki i za kontakt też z widzami, bo to jest ważna sprawa dla każdego reżysera, żeby to oni reagowali na opowiadane przez Ciebie historie. Także kciuki są trzymane, powodzenia w konkursie w Gdyni i wszystkiego dobrego. Dzięki wielkie. Dzięki, pozdrawiam Cię serdecznie. Pozdrawiam.